Halo? Jest tu ktoś? Halo? Proszę pana, co się stało? A co się miało stać? No, pobił ktoś pana. Zadzwonię po karetkę, co? Opisze pan napastników. Jaka karetka, jacy napastnicy. Na dywanie się pośliznąłem, No, ale pan krwawi, proszę pana. bo to jest Gorczak. No wiem. Sierżant Adrianna Majcher, dzielnicowa. Jestem tu nowa, co prawda, no ale trochę już wiem. Pani mi zejdzie z trajektorii i jestem w trakcie kontroli śmietników. Ale ja chcę panu pomóc, no. Proszę pana. O, no proszę, znowu kafelki w makulaturze. Kuźniak, ty ten remont długo popamiętasz. Kuźniak! Pani ładniutka się nie przejmuje. To gbur. A wie pani, jak się nazywa? No, wszyscy wiedzą. To kierownik śmietników. Co? Śmietników? No tak, taką ma fuchę. Sam sobie wymyślił. Sprawdza kilka razy dziennie, czy wszyscy dobrze wrzucają śmieci. A wrzeszczy, jak zobaczy, że coś tu nie pasuje. Ja przez te jego awantury to już się sama tej broszury o segregacji nauczyłam. Wykułam na blachę. Przepraszam. Potrzeba zabezpieczenia terenu. Odbiór. 08, zgłaszam się. Dobra, 08. Bez odbioru. Tutaj to najlepiej biorą. Przychodzę tu od dziecka. Dziadek mi pokazał miejscówkę. No dobra, ale skoro pan tu przychodzi, to nie widział pan wcześniej czegoś podejrzanego? Wczoraj? Przedwczoraj? Podejrzanego? Zdarzają się tu jakieś popijawy, ogniska. Po alkoholu ktoś komuś ryj obije. Tam w krzakach rypią się czasem. Ale żeby coś takiego? Masakra. Moment, dobrze? Mam chłopaka, który znalazł ciało, właśnie go słucham. Gdzie jest walizka? Patolog zaraz będzie. Koleś ją otworzył, ale zwłok nie dotykał. Przynajmniej tak twierdzi. Komisarz Maksymilian Byrcyn, Adrianna Majcher, sierżant, nowy nabytek dzielnicowy. Tylko na 6 tygodni. Znaczy, teraz na 5. No dobrze jest zacząć służbę z grubej rury. Myślisz, że jakieś porachunki mafijne? Na miejscu nie znaleziono w ogóle śladów rzezi, ani narzędzi zbrodni. Bo zakładam, że musiało być ich kilka. Pewnie przywieźli zwłoki już rozczłonkowane. Chcieli utopić, ale coś nie wyszło. Ktoś zjebał, nie dociążył. Dryfowało jak spławik, w końcu dopłynęło na brzeg. A pani sierżant wie, czy może ktoś tu mieszka w okolicy? No, tam dalej jest kilka domów. Prowadzi z nich droga prosto nad staw. Idź rozpytać mieszkańców. Jeśli ktoś ma monitoring, to zabezpiecz go. A co z nim?
Wy go dokończycie? No jakoś sobie chyba poradzimy. Pójdę do techników. Trzeba zdjąć paluchy z tej rąbanki. To człowiek. Kłóciłbym się. Teraz to raczej puzzle. Spodobać się na Gorczaku. Już mi się podoba. Urodziłam się i dorastałam na takim Gorczaku. Tyle, że na Pomorzu. Pobicia, trupy, awantury. Ten sam garnitur ludzi. Ale wiedziałam, że tu mimo doświadczenia będę mieć łatkę nowej. Ode mnie tylko zależało jak długo. Mam coś dla technika. Trzeba zdjąć paluchy, ślady biologiczne. To do 16. Do końca korytarza, potem drugie drzwi po lewej. Chyba, że ci to narysować, Majcher. Baterie ci padły? Ten kierownik śmietnika No, co z nim? jakieś dane osobowe posiada? Dziewczyno, jakby Gorczak wydał album kolekcjonerski z wizerunkami miejscowych VIP-ów, to pan Wacek byłby na pierwszej stronie. A co? Ktoś mu gębę obił, ale nie chciał pomocy ode mnie też. No, bo dzisiaj jest dzień wywozu plastików i aluminium. On zawsze wtedy jest bardziej nerwowy. Może on potrzebuje pomocy, co? On jest jak karaluch. Przetrwa nawet wybuch bomby atomowej. A gdzie ja go mogę znaleźć? W jednym z jego biur. To znaczy? A gdzie urzęduje kierownik śmietnika? Nowy frycowe płacić musi. W tej robocie tak było, jest i będzie. Zgadza się. Ale to nie znaczy, że musiałam przyjmować cudze reguły gry. Nie zamierzałam olewać tego pobitego faceta, tylko znaleźć go i sprawdzić, czy wszystko z nim okej. Co z tym monitoringiem, Majcher? Jeszcze nie sprawdziłam, Bo? bo mam coś lepszego. Niedaleko miejsca znalezienia ciała ktoś rozbił namiot. Zdaje się, że mieszkają tam dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Ale co, dopiero teraz mi o tym mówisz? Zgarnęłaś ich? Po pierwsze, nie jestem twoją podwładną, a po drugie, Słuchaj, mała. nie jestem mała.
Nie, nikogo nie zgarnęłam, ale zabezpieczyłam przedmioty do zdjęcia paluchów. Chłopaki już się tym zajmują, panie Korczak. Co mi patolog? Coś od ciebie chciał. Lepiej ogarnij swoją koleżankę. Może tobie lepiej pójdzie. Czego się czepiał? Co to ma być? Dobry i zły glina? Przyjdź, jak coś będę miała. Okej. Aha. Aha. Serio? Okej. Dzięki ci bardzo. Jak faceta ćwiartowali, to jeszcze żył. Ja pierdolę. Żywcem faceta porąbali? No, to znaczy, nie wiadomo tak naprawdę, czy był świadomy, no bo to już pewnie była agonia. Ło, grubo. A do tego miał nieuleczalnego guza mózgu. I mamy identyfikację. Czekaj. Nasz rozczłonkowany kolega to Marian Dworak. Jakaś mafia? Nie, łamywacz. Recydywista, czekaj, siedział 3 razy po kilka lat. O, ale od dekady grzeczny i nas nie odwiedza. A wiemy, gdzie przybywał ostatnio? Czekaj, brak meldunku. Z ostatniego adresu wyeksmitowany razem z żoną 5 lat temu. No to może warto ją znaleźć, przesłuchać, poinformować o śmierci męża. No, może nawet się ucieszy. Ha, kto wie, może sama to zaplanowała. Witaj na Korczaku. A skąd ty masz to zdjęcie? Z odcisków palców na przedmiotach, które wzięłam z namiotu. Mam też dane jego żony, Michaliny Dworak. Z jakiego namiotu? Nie powiedział ci kolega? Dobra, oboje tutaj jesteśmy nowi, więc powiedz proszę. 200 metrów od stawku rozbili namiot. On i jego żona. No, tak przynajmniej wynika ze śladów na fantach, które stamtąd wzięłam. Widziałam któreś z nich, ale ja nie wiem, czy to był on, czy to była ona. Nie wiem. No jego to widziałaś w walizce, a jej właśnie szukamy. No co tym, to trzeba tam wrócić, no. Czekać, aż się pojawi, może przyjdzie po jakieś rzeczy. Panie przodem. No co, przecież ja nie wiem, gdzie jest ten namiot. To mi się samozwańczy partner trafił. Bo co, bo nowi muszą trzymać się razem? Sorry, ale znam ten typ facetów. Aż za dobrze. I nie miałam ochoty na taką relację w pracy. Chciałam po prostu rozwiązać tę makabryczną sprawę i tyle. Ładnie tu. Serio, mi się podoba. No co ty, wakacje, namiotem. Cicho. Dzień dobry, pomóc pani? Stój! Nie. Zostawcie ludzie, ja nic nie zrobiłam! Co jest w tej torbie? Pościel, gacie, jakieś łachy, nie wiem nawet. Na szybko pakowałam. Wow. Ile to jest tej kasy, co? Ja nie wiem, skąd się to tam wzięło. Przysięgam, kurwa, jak przyszłam, to już tam to było. Co, ktoś pani to tak po prostu podrzucił, mamy to kupić. Jezu, nie wiem, może mój Marian na jaki włam znowu poszedł. Dobra, wyjaśnimy to sobie na komisariacie. Idziemy. Idziemy! Idziemy. Długo już tak? Biwakujecie z mężem? No tak, z misji minęły jakieś 4 lata. Nie jakiś socjal? Albo chociaż schronisko dla bezdomnych? Marian nie chciał. Ciężko było alko odstawić, co? My nie pijący, panie władzo. To znaczy Marian nie miał zdrowia do picia. Przez całe życie przechlał wszystkie nasze oszczędności, psia mać. A w noclegowniach to śmierć i brudy są.
Wybraliśmy łono natury. A córka? Olała was? Przez tego Piusa to w domu nic nie było, tylko awantury i szkło. Co ja mogłam, jak ja nic nie mogłam? Dlatego oddała pani córkę do domu dziecka? A co pan by zrobił? Ja nie mam krewnych. Nie miałam jej komu oddać. A do rodziny Mariana to ja nawet szczura bym nie posłała. Nie ma dnia, żebym nie żałowała. No wie. Gdybym od starego wtedy odeszła, to może jakoś ktoś by mi pomógł. Wróciłam tam. Później do tego domu dziecka. Ale powiedzieli, że Julka ma nową rodzinę i nie chcieli mi dać ich danych. A teraz to ona już pewnie mężata, dzieciata. A Marian gdzie? Nie wiem, zniknął Dawno? 4 dni temu. Wszędzie szukałam go, dzwoniłam, nic. Pani telefon? Sprawdzimy wiadomości i zatrzymamy go na kilka dni, jakby się ktoś z panią chciał skontaktować. Tylko Marian mógł do mnie dzwonić, bo niby kto inny. Jakoś tak od pół roku. Było z nim coraz to gorzej. Ma guza mózgu. Boże. Ja myślałam, że od tego chlania to mu wątroba padła czy coś. Żabciu, ta kasa jest ode mnie. Odchodzę, wybacz. Jezus Maria, co to znaczy? Gdzie on jest? Pani mąż nie żyje. Został znaleziony dziś rano nad stawem. No jak to nie żyje, skoro przysłał mi SMS-a? Do pana? Pan tym handluje? A pani by sobie czegoś życzyła? A pozwolenie na handel jest? Jakie pozwolenie? Na ochronę środowiska, ratowanie planety? To jest przecież mój obowiązek. A to jest przestrzeń publiczna przeznaczona do innych celów. A my rozmawiamy o ekologii czy urbanistyce? No, panie Wacławie, wydaje mi się, że tym razem pójdzie pan ze mną na komisariat. W celu? W celu złożenia wyjaśnień dotyczących pochodzenia tych produktów. Bo handluje pan tym bez zezwoleń, bez uprawnień. Innym razem nie mam czasu. No dobrze, no skoro pan nie ma czasu, no to dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję. Proszę. Musiałem do niej wezwać lekarza. Histerycznie odpaliła się na informację o śmierci męża. Chłopaki sprawdzają tego SMS-a, który wyszedł z telefonu Denata. Oczywiście telefon jest już wyłączony, ale ktokolwiek go wysłał albo jest naszym zabójcą, albo wie o tym zabójstwie wszystko. Denat coś wiedział, był w coś umoczony. No, ktoś go dorwał, być może torturował, skoro jeszcze żył podczas ćwiartowania. No ale po co ta wiadomość i ta kasa? No nie wiem, zasłona dymna? Czyli co? Mafijne porachunki? A myślisz, że może stać za tym ten wasz cały lord?
Pamiętaj sobie, jeśli chcesz tu pracować dłużej, hrabia. Co tu się wyprawia? Ta małolata to zachowuje się jak porucznik jakiś. Normalnie przemocą mnie tu przytargała. Dobry wieczór, panie Wacku. Dobry wieczór. Przepraszam bardzo, ale ja tego tak nie zostawię. Zgłoszę to do Trybunału i do telewizji. Wystarczy. Co wystarczy? Ja żądam widzenia się z komendantem Trymiga. Młoda, odpuść. To swój człowiek jest. Wnerwiający, ale nie groźny. I dlatego mam go szczególnie traktować? No jak chcesz. Ale siłą z tym człowiekiem niczego nie zdziałasz. Panie Wacku, kawki zrobię. Będzie się panu przyjemniej rozmawiało. To, panie Broda. Czarna i tylko, żeby dużo cukru było. Taka będzie. Krata, proszę. Zapraszam. Zapraszam. W prawo. Kto pana pobił i dlaczego? No przecież ja chcę panu pomóc. Dziękuję. Bo ja, proszę pani, działam według zasady zero waste. Waste. Żeby się nic nie mogło zmarnować. No rozumiem. No ale co to ma wspólnego z tym, co pan ma na twarzy? Ja się w jednym warzywniaku dogadałem, że jak oni czegoś nie sprzedadzą, warzyw albo owoców, to mi dadzą, a ja wtedy to za grosze na osiedlu opylę. Nie wszystkich stać na sklepowe ceny. No tak, no ale to jest nielegalne. Nie ma pan pozwoleń. Tak, a wyrzucanie na śmietnik warzyw, które się nadają do spożycia, jest legalne? Pani, to prawo jest popieprzone, a ktoś biedny może się najeść dzięki temu. No dobrze, no i dlatego ktoś pana pobił. Konkurencja na mnie tych dwóch obszczymurów nasłała. Kto to był? Nazwiska tych obszczymurów. No. Nie będę kapował. Ale gdzie? Przecież to nie chodzi o kapowanie, tylko o tą ideę dobrą właśnie, żeby się nic nie mogło zmarnować, no. Pani dzielnicowa, tak w zasadzie to pani nic na mnie nie ma. Nie złapała mnie pani na sprzedawaniu, więc umówmy się, że śmieci wyrzucałem. A poza tym to coś jeszcze konkretnego na mnie pani ma? Do widzenia. Mówiłem. Jakaś smarkula do ciebie. Przybłąkała się z twojego rewiru. Bierzesz ją, czy wezwać opiekę społeczną? No i tak było. Dziecko, które przychodzi samo na komisariat w nocy, raczej ma ku temu ważny powód. Szczególnie w takiej dzielnicy. Wiem, bo kiedyś sama byłam takim dzieckiem. Dzieckiem w takiej dzielnicy. Sierżant Adrianna Majcher. Co tu robisz? Gdzie twoi rodzice? Nie mogę wrócić do domu. Dlaczego? Co się dzieje? Bo mama powiedziała, że nie chcemy teraz puszczać. Ja wiem, że tam u mamy ktoś jest. A powiedz mi, kto to jest? Znasz tę osobę? Nie znam, ale... Ale się boisz wrócić. A takie sytuacje się już zdarzały wcześniej? Kiedy tata z nami był, to nie. Co ja mam teraz zrobić? No wiesz co, musimy to wyjaśnić. Pójdę z tobą, porozmawiam z twoją mamą. Nie, proszę.
Mama będzie zła. Niech pani tam nie idzie. Po prostu nie chciałam się sama błąkać wieczorem po ulicy. Nie martw się, będziesz ze mną. Przypilnujesz jej? Pójdę tylko po kurtkę. Leosia, gdzie ty byłaś? Dlaczego ty jesteś z policją? Coś ty zrobiła? Dzień dobry. Sierżant Adrianna Majcher. Czy to pani córka? Tak. Dziecko przyszło szukać pomocy na komisariacie. Rozumiem, że pani nie jest w stanie się nią zaopiekować? Ale to nie tak. Nie? A jak? Córka twierdzi, że nie może wrócić do domu. No ja myślałam, że ona poszła tam do koleżanki, tam do domu obok. Pokłóciłam się z nią. Chciałam wrócić, ale powiedziała, żebym nie przychodziła na razie. No to panią zapraszam ze mną na komisariat, a córka trafi na policyjną izbę dziecka. Chyba że jest ktoś inny z rodziny, kto może się nią zająć. Nie no, błagam, ja pani wszystko wytłumaczę. Zapraszam. Byłam pewna, że po przyjeździe na miejsce zastanę nietrzeźwą matkę z jakimś gachem. Dlatego nastawiłam się raczej na radykalne postępowanie. Ale muszę przyznać, że Korczak mnie tutaj zaskoczył. Robisz mi remont? Ale jak? Nie mamy pieniędzy. To do pokoju Leosi. Dopóki mieszkał z nami jej ojciec, to nie miałam głowy do takich rzeczy. Ale Leosia ma niedługo urodziny, a jej pokój to ciemna nora. No dobrze, no ale dlaczego nie chciała pani jej wpuścić do domu? Co to ma ze sobą wspólnego? No bo to miała być niespodzianka. To wszystko sąsiedzi przynieśli, rzutkę zrobili. A ja nawet nie mam pieniędzy na farby. Będę miała nowy pokój? Tak, odmalowane ściany, nowe wykładziny i odnowione meble. Sąsiedzi spod 4 i spod 9 się tym zajmą. 2-3 dni i wszystko będzie gotowe. Dobrze, to widzę, że ci nic nie grozi w takim razie. Mój ulubiony kolor. Fioletowy. Jezu, głupio mi. Nie chciałam kapować. Nie, to mi jest głupio, że pomyślałaś, że cię tu nie chcę. No dobrze, no to ja się w takim razie oddalę. Jednak się niespodzianka udała, co? Też lubię fioletowy. Dobranoc, do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry. Dobry. A pan tu czeka na kogoś? Nie. Żeby było jasne, ja na ludzi nie kapuję. Tak jak pani dzielnicowa powiedziała, żeby jedzenie się nie marnowało, planetę mamy jedną. I niech mnie pani nie prosi, ja niczego nie powiem. O, dzień dobry. Lepiej tu niż na chacie? Co? Spać. Masz, tobie bardziej się przyda niż mnie. Koleżanka Gorzałka cię odwiedziła, co? Ciężka noc? Słuchaj, w tej okolicy No. wyszedł SMS z telefonu Denata. A w tej okolicy mieszka niejaki Amadeo, Amadeo. czyli nasz gorczakowski psychol. Całą noc o niego rozpytywałem, a nie są to informacje, które się uzyskuje drogą oficjalną, więc... Więc całą noc piłeś z jego kumplami. Podobno dostał jakąś fajną robótkę od milionera. Chyba teraz warto by było przepytać samego zainteresowanego, nie? To co, idziesz czy czekasz na dolewkę? Idę. Dzień dobry.
Który kurwa na mnie doniósł, co? Kłamią. Mam adwokata. A ja mam podstawy podejrzewać, że pan zlecił pobicie. Pobicie? W życiu. Pewnie ten wariat, menel śmietnikowy, chce się mścić i tyle. Aha, czyli pan wie dokładnie, o kogo chodzi, tak? Czepia się, że ja nie segreguję. A ja płacę za wywóz, niech się w sortowni martwią, nie? A ten kłamczuch pewnie się najebał, ryj gdzieś rozbił i chce na mnie winę zwalić. A podobno się panu nie podoba ta idea zero waste, którą on promuje. Pani dzielnicowa, ja się nie zajmuję pierdołami, ja pilnuję poważnego biznesu. Zero waste, zero waste. Na co to komu? W porządku. Co? Przyjmuję pana wyjaśnienie sprawy. Ale bardzo przepraszam, to już wszystko z mojej strony. No i świetnie, że się rozumiemy. Pani tu jest nowa, to pani nie wie, kto jest normalny, a kto świr. Ale widzę, że się pani szybko uczy. Do widzenia. Do widzenia. Grosza bym za tego krętacza nie dała. Postanowiłam załatwić go w inny sposób. Myślał, że jest taki cwany? Świetnie. Dlatego zastawiłam małą zasadzkę na tego buca. Możesz, kurwa. Amadeo! Stęskniłeś się za mną? Spierdalaj, nie znam cię. Słyszałem, że dostałeś jakąś fajną fuszkę od milionera. Opowiesz nam o tym? Nic na mnie nie masz. Ale mogę mieć, zrobić wjazd na chatę. Nie masz nakazu. Wystarczy, że powiem, że dzwonili twoi sąsiedzi, że czuć marihuanę z twojej chaty. No tylko po co drzwi psuć? Mamu się straszyć, jeszcze zawału dostanie. Dobra, kurwa, pogadamy. Pogadamy, okej? I po co się było stawiać? On jest z góry, a ja to wiesz. Druga. Spierdalaj. A pani tu znowu? Zostawiam pułapkę na szczura. Szczur na moim terenie? Jak? No niemożliwe. Zaraz się pan przekona. No. Nie chciałeś po dobroci, to teraz gliniarze czeszą ci chatę. Nic wam, kurwa, nie powiem, szmacierze. A zobacz. Znajome? To jest ta robótka, którą się chwaliłeś na mieście? Słuchaj, bardzo mi przykro, ale masz pecha, bo żona tego kolesia, którego poćwiartowałeś, o wszystkim wiedziała. No może jej powiedział i tak umierał na raka. Długa i bolesna śmierć albo śmierć za kasę? Przecież ta stara pizda miała o niczym nie wiedzieć, inaczej nie ma kasy. Taki był deal. Kto ci dał to zlecenie? Albo mówisz wszystko, albo będziesz sam za wszystko odpowiadał. A, jeszcze puszczę plotkę, że zanim poćwiartowałeś staruszka, to kopulowałeś z jego trupem. Panie chuju dla ciebie. Mów. W barze podszedł do mnie taki jeden gość. Ja już byłem trochę porobiony. On powiedział, że ma dla mnie zlecenie od takiego dzianego gościa. Wiedział, że mam alimenty, matkę chorą, długi na mieście. Dobra, co to jest za facet, gdzie go znajdziemy? Tylko nie próbuj nas pieprzy na minę. No mów. No co mu te pomidory przeszkadzają?
zostaw te kartofle. Nie, ja idę. Nigdzie pan nie idzie. No przecież to się nagrywa, on za wszystko zapłaci. Ale Ale teraz ja działam. Za wszystko zapłaci z nawiązką. Zobaczy pan. tyle jedzenia poszło na marne. Nic nie poszło na marne. Zobaczy pan. Chodźmy. Czekałem na was, panowie. Eusebiusz Kobelański. Jest pan zatrzymany w sprawie zlecenia zabójstwa Mariana Dworaka. Daj spokój, chłopcze. To i tak już koniec. Koniec czego? Zlecił pan zabójstwo i poćwiartowanie człowieka. Po co? Dla zabawy? Każdy kiedyś umrze. Ja też. Czyli dla zabawy. Całe życie tylko pracowałem. Zarabiałem mnóstwo kasy. Pisali o mnie w gazetach. Myślałem, że pieniądze zapewnią mi wszystko. Aż dowiedziałem się, że zostało mi góra pół roku na tym świecie. Co to ma wspólnego z zabójstwem i poćwiartowaniem tego faceta? Zrobiłem sobie listę 10 rzeczy, których chciałbym doświadczyć, zanim przestanę istnieć. To było ostatnie z listy. Wybrałem Gorczak, bo to jedyne miejsce w tym kraju, gdzie to się mogło udać. I co, i wycenił pan te swoje zabawy na 200 000? Nie ja. Facet powiedział, że chce tyle dla żony, a mógł podać dowolną kwotę. Nieważne ile masz pieniędzy i na co jesteś chory, to resztę swojego życia spędzisz w zasranym pierdlu. Nie sądzę, chłopcy. Dobra, to tak. Po pierwsze, zdemolował pan stoisko. Samowola spożywcza, a nie stoisko. Po drugie, naruszył pan konstrukcję wiaty śmietnikowej i zniszczył mienie. Jakie mienie? A moje? Kalkulator mi zniszczyłeś, troglodyto. Stary grat z PRL-u. Słodziłeś? Taka, jaką pan lubi, panie Wacławie. Dziękuję. To był vintage. Ty wiesz, ile to jest warte? Ja bym znalazła jeszcze z 5 zarzutów, ale postanowiliśmy, wspólnie oczywiście, że ich panu nie postawię. To co, to niech pani mnie puści, nie? Chwila. Zamiast tego nakładam na pana obowiązek odbycia 30 godzin prac społecznych. Dobra, kurwa. Wszystko jedno. Tylko się odczepcie już. A co mam robić? Malować ławki? Kosić trawę? Karę odbędzie pan jako pomocnik pana Wacława. Że co? Przez tydzień będzie pan robił to, co pan Wacek panu każe. Oczywiście w ramach różnych prac związanych z ochroną środowiska. Ma to na celu uświadomienie ekologiczne. To jest jakiś żart? Albo to, albo zarzuty prokuratorskie, może nawet odsiadka. W każdym razie nie polecam. To co? Gówno. Niech będzie. Proszę podpisać. Ręce.
Pięknie pani dzielnica Łazuch, dziewczyna. No. A z panem jutro 6 rano śmietnik przy Narcyzowej, wejście od Krótkiego. A on co? Jakiś tajniak? Do widzenia. Do widzenia. Miłości między tymi dwoma raczej nie będzie. Ale trochę edukacji nie zaszkodzi. Przymknęłam oko na tę sprzedaż owoców za grosze. Pan Wacek i tak cały zysk przeznaczał na środki czystości, którymi dbał o śmietniki. Nie taki z niego wariat, jak go tu malują. Co? Za dużo wrażeń jak na pierwszą sprawę? Facet sobie strzelił w łeb. Grubo. Co ty? Ja uwielbiam wrażenia. Jasne. A ty co lubisz? Możesz śliwowicę. Domowa. Dzięki. No jak wolisz coś lżejszego, to możemy pójść do baru. Jak w ogóle tutaj trafiłeś, co? Na Gorczak się nie trafia w nagrodę. Komu podpadłeś? A może sam chciałem tu trafić? Może. Baw się dobrze. No. Jak mawia mój ojciec chrzestny, w dobrym towarzystwie robota to nie praca. Rafał to nie jest robota kogoś normalnego, nie wiem, chyba że działał w jakimś amoku. Wygląda na robotę jakiegoś z wyrola. Dawno czegoś takiego nie widziałam, naprawdę. Komisarz Rafał Nocen. Stój! Ja chciałam zgłosić zaginięcie. A ludzi to skąd mam wziąć? Na ksero sobie odbić? Pani sobie spocznie, kolejka jest. Gdzie? O, to będzie pani pierwsza w kolejce.